i witam w vlogu numer 2 na Florydzie. I tak teraz muszę się wysmarować, więc mam to w sumie do ciała i mam taki styk do twarzy, bo ten z Neutrogena już gdzieś zgubiłam, także na razie musi mi to wystarczyć. Ja na początku w ogóle myślałam, że to jest do ust, ale nie, to jest w ogóle do twarzy akurat. Więc w sumie może i nawet lepiej, bo jest dużo mniejszy. W ogóle trochę się już spaliłam w sumie, tak naprawdę, bo jak właśnie wstałam rano, to zobaczyłam, że miałam całą czerwoną twarz i się trochę wystraszyłam, bo w sumie nie było jakiegoś takiego strasznie mocnego słońca, a mimo to się spaliłam, więc czy na kamerze tego aż tak nie widać, ale ja widzę na karku, że mam i na twarzy trochę. Ale mam włosy. Jesteśmy na plaży teraz, bo idziemy po macie, tylko że z innego miejsca. Coś tam się nazywało Hawaii, coś tam chciałam to wypróbować i to jest właśnie niedaleko tej plaży. I później jedziemy do takiego akwarium, gdzie w sumie nagrywali ten film o tym delfinie bez ogona, co miał ten elektryczny ogon, czy jakiś tam taki doczepiany. Ja w sumie nie oglądałam tego, ale kierowca nam to powiedział, że właśnie tutaj to było nagrywane i podobno nawet ten ogon tutaj jeszcze jest gdzieś, więc zobaczymy. I tak wygląda dzisiaj dzień. To jest ten właśnie popularny most na Clearwater, co w sumie Wam pokazywałam wczoraj. Znaczy wczoraj na poprzednim vlogu. I woda. Powiem Wam, że nie jest za ciepło. Czy w sensie nie jest zimno. Jest ok na krótkie rękawek i krótkie spodenki. Ale nie jest tak strasznie gorąco, jakbym chciała, ale jest mega fajnie mimo to, bo jak sobie pomyślę o tym, jaka jest pogoda w Chicago, to masakra. Także... A co jest najgorsze, to jest to, że w następnym tygodniu już mają mieć pogody od 80 Fahrenheitów. Więc w sumie tak naprawdę ominęliśmy tę najcieplejszą pogodę, ale i tak mimo wszystko wakacje są mega udane, uważam. Tak się zatrzymałam, bo to jest takie amerykańskie, nie? Taki właśnie ten domek tego lifeguard. Mega amerykańskie, fajne. Bo jesteśmy obok tego mostu. Chcemy teraz zobaczyć, jak smakuje macia z tego miejsca w Bara's Coffee Hawaii. Wzięliśmy tą maczę i jest mega słodka, mimo że oni w sumie nic nie dodają do tego napoju, więc on to teraz pije, bo ja nie lubię słodkiej maczy za bardzo, chyba że jest jakaś smakowa. Delfinek. I do niego płynie chyba drugi z tego, co widzę tutaj, no. Ten ogon, co Wam opowiadałam właśnie z tego filmu. Yeah. Have our first aid Kara and 3 phenomenal volunteers. We have Kevin, Mike, and Debbie. If you have any questions or need any help, just let one of us know. Now that we are out of the slip, you are welcome to stick all. If you have trash, there are trash cans back by the left, so please make sure not to sit there and not in our waterways. And for those of you I'm filming it. teraz w restauracji Salty Crab i
tutaj jest menu, ale my weźmiemy chyba ten coconut combo, bo my w sumie dużo rzeczy i mam ochotę właśnie na coś kokosowego. Tutaj mamy nasz obiadek, to są właśnie te coconut shrimpy i frytki i sałatka coleslaw. Is it good? Mówi, że dobre, ja jeszcze nie spróbowałam, ale na pewno, bo te coconut shrimpy zawsze są mega dobre. I'll take one sauce. Jakiś taki sosik tutaj mamy. Przepyszna. I it's a pina colada sauce, right? No. Nawet można czuć tego ananasa. A w ogóle na tej łódce złapał nas, słuchajcie, deszcz i zrobiło się nagle tak zimno, ale mimo to fajnie było, bo widziałam delfina w wodzie, wiadomo, ale takim naturalnym habitat i to było bardzo fajne, ale tylko przez sekundę, co pokazał. W ogóle odkąd jesteśmy tutaj na Florydzie, to właśnie bardzo dużo ryb jemy, także no fajnie. Może nie takie super zdrowe, bo to jest deep fried, nie, ale... Nadszedł dzień wylotu, kochani. Słuchajcie, wczoraj po prostu po tej całej podróży łódką i po tym obiedzie, to po prostu oboje padliśmy. Byliśmy tak mega zmęczeni, że to po prostu nie do opisania jest. Także w sumie po obiedzie tak naprawdę leżeliśmy w łóżku i spaliśmy i oglądaliśmy telewizję i zamówiliśmy jeszcze pizzę, ale i tak w sumie padało wczoraj po tej łódce, więc nie za bardzo mieliśmy co robić. No i teraz już się w sumie tak w większości spakowaliśmy i wyjdziemy się przejść, bo jeszcze chciałabym magnesy kupić i taką małą zabawkę dla mojej koleżanki córki. Jestem jedną z tych osób, co zostawia hotel w sumie tak w miarę posprzątany, więc teraz będziemy ogarniać łóżka oba i łazienkę i w ogóle tutaj większość rzeczy, bo to też takie niemiłe zostawić komuś taki burdel, nie? Do sprzątania. Wiem, że niby są od tego, żeby posprzątać, ale mimo wszystko jakoś tak, no po prostu to nie pasuje, żeby też taki syf zostawiać, moim zdaniem. No i oczywiście jak na złość, pogoda jest przepiękna. Aż nie chcę się wracać do szarej rzeczywistości, do tego zimnego Chicago. No, ale jeszcze tu kiedyś wrócimy, tak? Jeszcze się zastanawiamy. Wczoraj byłam na telefonie z mamą i sama mi mówiła, że wolałaby w sumie nawet tutaj na Florydzie. Zresztą, no chyba każdy by wolał na Florydzie, bo ja chyba jestem za grubo ubrana. Dobra. Jakoś damy radę. No ale myślę, że będzie ok. Ja i tak lubię ciepło, więc idę w tym jednak. Wam, że jestem mega za grubo ubrana. Na 100%. Jest taki skwar, że wręcz płonę. Ale tylko jedziemy do sklepu i od razu na lotnisko jedziemy, więc okej. Szukamy teraz jakichś ładnych magnesów. Ten też jest taki ładny nawet, słodki. Ja nawet bardzo ładny w sumie. A może ten wezmę. Co jeszcze tutaj takiego mają? Which one do you like better? Which magnet? Or should we check in the other place? Let me see. Jeszcze takie są. Which one? Birdie?
Yeah, this one is nice. You can see the famous place, right? Yeah. But do you want to check the other place? I guess let's see if they have the stuff that says clear water for babies, right? Is this real? To jest prawdziwe? Yeah, true. No way. Yeah. Is it? Yeah. What? To jest na pewno prawdziwe, to wiem akurat. To jest prawdziwa szczęka krokodyla. Czy tam aligatora. Ble. Idziemy do innego, bo tutaj nie ma tych takich zabawek, co jest napisane Clearwater, Florida. A ja właśnie chcę, żeby miała taką zabawkę z tym napisem. Idziemy jeszcze na plażę, bo się okazało, że mamy troszeczkę więcej jednak czasu wolnego, bo się trochę spóźnił samolot. Także idziemy się przejść. Jest trochę za gorąco, żeby siedzieć w swetrze, więc musiałam zdjąć i w staniku paraduje, a on teraz będzie wchodził do wody na takie ostatki. Mam jego tą Aura Ring, bo się boi, że nie będzie działało, chociaż to powinno być chyba okej do wody, nie? W sumie ja nawet nie wiem. Wiem, że chciałam kupić, ale w końcu nie kupiłam tego, więc... Woda jest mega zimna, więc zobaczymy, czy da radę w ogóle. O, zanurzył się. Ale w ogóle sam szum tej wody jest taki fajny. O, aż żal wracać, naprawdę żal. Ale ahoj przygodo, nie? Nigdy nie będziemy mieli nigdy w sumie tak naprawdę nie będziemy zadowoleni z tego, co mamy, bo tak jak pamiętam, jak mieszkałam w Polsce, to zawsze moim marzeniem było przeprowadzić się do Stanów i Chicago było takim miejscem, gdzie właśnie bardzo chciałam być, bo bardzo ładne jest Chicago w ogóle. Jak kiedyś będziecie, to zobaczcie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. No i później moim marzeniem było Kalifornia, znaczy dalej generalnie jest, tak jak mówiłam, tylko ona jest strasznie drogo tam. Floryda też jest mega, mega ładna. Też zależy gdzie, no bo wiadomo, w tych niektórych okolicach to są te właśnie aligatory, ale to w tych swamps, nie? Tam, gdzie są jakieś takie jeziorka, czy jakieś takie inne. Także to w sumie też zależy. Ja to też mam taką paranoję, że tak wtedy wypatruję obok niego czy są te fins, nie? Te rekiny. Obok niego gdzieś. Bo ja to jestem po prostu wręcz przewrażliwiona na takie rzeczy, więc tak jak mówię, próbuję właśnie wyjść z tej takiej skorupy i przestać się tak martwić takimi rzeczami, bo to naprawdę nie ma sensu, tak? Mam nawet taką koleżankę, co nawet mówi, że będzie co będzie w sumie, nie? Na coś trzeba umrzeć i w ogóle, ale jakoś tak ja w głowie sobie nie mogę tego coś wyobrazić. Więc staram się dlatego być w takich miejscach, w takich momentach i zgadzać się na takie różne rzeczy, które normalnie bym się nie zgodziła, bo strach by mi na to nie pozwolił, też taki w sumie bez powodu często, więc... Zjemy sobie pewnie kolację na lotnisku i zobaczę się z Wami później. Właśnie doleciałam do Chicago i się przywitałam z moim Luisiem. O. Będzie mały, dziecię. Przerwałam mu picie wody. W każdym razie myślę, że zakończę vlog tutaj. Wydaje mi się, że moje wakacje na Florydzie były mega, mega udane. Mega się tam mi podobały, mega się bawiłam i mam nadzieję, że wrócę tam niedługo, w najbliższym czasie. O nie! Oj, bo zapomniałam powiedzieć, że ten kwiatek trzeba podlewać codziennie i to taką dość sporą ilością wody. To jest bazylia. I też w sumie nie wiedziałam, że ją tak trzeba tak podlewać, no ale no nic. W każdym razie, jeśli taki vlog Wam się podobał, to zapraszam do lajkowania, subskrybowania, a my widzimy się już niedługo. Pa!